Dzień dobry, witam wszystkich w trzeciej części odbudowy Mitsubishi Eclipse. Dla fanów, którzy śledzą mój kanał, mam dobrą wiadomość, o której opowiem pod koniec mojego filmu. Lakier bazowy mam już wyschnięty, teraz muszę wszystko pomierzyć, tak żeby nakleić te szablony. Mam tutaj gazetę i będę się wzorował oryginałem, tak żeby wszystko wyglądało identycznie. Samochód mam już oklejony szablonami i teraz to wszystko pokryję czarną bazą. Teraz będę rozklejał te szablony przed nałożeniem lakieru bezbarwnego. Zderzak tylny mam już gotowy. Używam do tego latarki 3D, ponieważ farba jest bardzo rzadka i ma bardzo mało pigmentu w sobie. Nie kryje tak dobrze jak powinna. Dlatego na słońcu wygląda to wszystko prawie idealnie, a w cieniu albo w takim załamaniu światła widać same cienie. A teraz w późnych godzinach wieczornych nie marnuję czasu i zakładam siatkę tuningową. Cały ten zderzak musiałem zabezpieczyć po to, żeby tylko zamalować te napisy na czarno. Nie mogłem zabezpieczyć tylko kawałka, bo każde dotknięcie nawet palcem, już na tym lakierze widać przebarwienie, którego nie idzie usunąć. Zderzak i napis jest zalakierowany już lakierem bezbarwnym. Ja przeszlifowałem to jeszcze raz papierem wodnym, tak żeby nie było tego czuć pod dłońmi. Dzisiaj z maski ściągłem maskowanie, odkleiłem akurat te szablony. Kiedy zamawiałem te szablony, powiedziano mi, albo gwarantowano nawet mi, że te naklejki, te szablony nie będą pozostawiać kleju, a ten klej delikatnie tutaj pozostaje, a jak patrząc na tą naklejkę, to zostało wszystko. Jak to teraz oczyścić? Kosztowało to kupę kasy i jest kupa roboty. Ten drobniutki klej, który pozostał po tych szablonach, trochę wyczyściłem, ale najgorzej jest z tym. Nawet taki preparat do silikonów. Tego nie chcę za bardzo rozpuścić. Muszę to zdrapywać. A nie chciałbym dawać nic mocniejszego, żeby mi nie rozpuściło tych napisów. Moja praca dobiegła końca. Spełniłem oczekiwania nie tylko klienta, ale również moje. Efekt mojej pracy jest zadowalający. Samochód wygląda identycznie jak z gazety, a może nawet i lepiej. Jeden ważny szczegół, o którym chciałbym wspomnieć, są koła zamalowane przez poprzedniego lakiernika, który nie zabezpieczył ich przed lakierowaniem. Jak wspomniałem, moja praca lakiernicza dobiegła końca, a teraz pałeczkę przekazuję właścicielowi, który jest mechanikiem i dokończy składanie auta. Na koniec, tak jak obiecałem, tą dobrą wiadomością będzie filmik z jazdy próbnej, kiedy auto będzie już skończone. Jak Wam się filmik podobał, dajcie znać w komentarzach. Ja zachęcam do wspierania mojego kanału. Dziękuję, pozdrawiam.